Siemanko, dzisiaj pokażę Wam, mm, bo wyjazd to nie tylko sprzęt tam na zewnątrz, to samochód, to akcesoria do samochodu, ale to też sprzęt do nagrywania, bo żeby to wszystko pokazać, to trzeba się zabezpieczyć w niektóre urządzenia. Czyli tak, kamerka, z której to nagrywam, to jest GoPro 13, GoPro Hero 13. Mm, Następnie będzie telefon. To jest Samsung Galaxy S25 Ultra chyba. Tak, 25 Ultra. Następnie będzie, ostatnio wpadłem na to, że całkiem dobrym pomysłem będzie kamerka do samochodu na przednią szybę. No tutaj jest też na tylną, ale po niej nie spodziewam się niczego, dlatego że mam ciemne szyby w samochodzie, w związku z tym ta tylna kamerka, podejrzewam, że jeżeli coś będzie chciała nagrać, to ewentualnie tylko w dzień będzie można cośkolwiek na tym zobaczyć. No i jedna jest bardzo ważna rzecz, to dron. To jest dron firmy DJI, bardzo popularny, nie wiem czy dobry. To już jest kwestia tego prawdopodobnie, co kto lubi albo co potrzebuje. Wydaje mi się, że na moje potrzeby jest wystarczający. Jestem oczywiście zarejestrowanym użytkownikiem jestem zarejestrowany, licencjonowany w Wielkiej Brytanii, jak również na terenie Unii Europejskiej. Mam polską licencję też. Także to jest kwestia znajomości przepisów i stosowania się do nich, tak? W zależności od terytorium też ubezpieczenia. No, ale do tego jeszcze kwestii latania dronem możemy później wrócić, jeżeli będą chętni. No to nie jest takie proste. E, Natomiast co, bardzo ważna rzecz też jest do obróbki wideo, czyli mój laptop. Niedawno go kupiłem, też było wideo, jak przygotowywałem. On ma w środku 3 dyski, każdy po 1 terabajcie. To jest też laptop, którego używam do diagnostyki komputerowej. Tutaj mam diagnostykę do wszystkich samochodów Mercedesa, w szczególności Mercedesa, grupy Volkswagena i BMW. Do tego dojdą niedługo jakieś nowe. No i mam jeden uniwersalny program, który starczy, który jest dobry do diagnostyki wszystkich osobówek, jak i ciężarówek. No i co? Generalnie dzisiaj rozpakujemy tą kamerkę. Zobaczymy, czy nagrania z tej kamerki są fajne. Możliwe, że na dzisiejszym nagraniu będą też zdjęcia z drona. Będziemy przypominać sobie, jak kontrolować tego drona. Mój syn ze mną pojedzie w pewne miejsce, gdzie będziemy mogli przetestować śledzenie drona, bo będziemy na pewno włączać czy nagrywać. Będziemy nagrywać samochód w ruchu, tak? Czyli dron będzie nas śledził, będzie nas okrążał, więc te zdjęcia mogą być całkiem spoko, jeżeli chodzi mówimy o zdjęciach podczas wyjazdu. Natomiast trzeba się do tego jakoś przygotować, tak? No, ja tego drona nie używam często, dlatego że koło mojego domu jest zakaz lotów ze względu na pobliskie lotnisko, małe, ale jednak przepisy to przepisy. No i będziemy musieli troszeczkę polatać, żeby nauczyć się stuprocentowo kontrolować. Ja będę jechał samochodem, natomiast Szymon będzie kontrolował drona. On może przy mojej obecności. W związku z tym, no to będzie na pewno ciekawy dzień dzisiaj dla nas. Na razie cześć, zaraz otwieramy kamerkę. No i dobra, zaczniemy sobie to. Zaczniemy sobie to otwierać. Nie wiem, co to jest w środku, w sensie nie wiem za bardzo czego się spodziewać, jakiej tu wielkości generalnie towaru. Natomiast wiadomo co to jest, no bo kupiłem to, wiedząc co kupuję. Staram się to tak otwierać, żeby to opakowanie nie było zniszczone. Gdyby się okazało, że to jest straszne gówno, że można było to oddać. Tą folię to tam mam w nosie, tylko nie chciałem uszkodzić tego kartonowego opakowania. No mam nadzieję, że w dobrą stronę to położyłem.
O, nawet spoko. Udało się. Tu jest ten delikwent. Tu za chwilę. Zobaczymy. Tu są te kleje. A, to są dodatkowe kleje. Okay. Tu jest mini USB, czy to jest mikro USB? To jest mikro USB, a to jest USB Typ-C. Jest takie coś całkiem małe, całkiem sympatyczne, ale tak jak mówiłem, ja mam na sztywno podpięte przewody gdzieś tam pod któryś bezpiecznik, więc ja tego nie będę potrzebował. Tego nie będę zdecydowanie potrzebował. No i co? Tu jest jakiś kawałek plastiku do podważania prawdopodobnie tego, no, tapicerki, żeby przewód przeprowadzić. Dobra, co to jest? Tu są dwie foliki. To jest podobno, żeby poprawiać widoczność kamery przez szybę. Aplikację sobie domową. Także to możemy na razie spakować. Ja sobie zrywam te folie zawsze, bo to jest dla mnie do chuja niepodobne. Włączmy to. Kartę pamięci mam jakąś w samochodzie. A, bo to nie ma baterii. No dobra. Musiałem znaleźć jakąś starą ładowarkę. To jest ładowarka, która ma output 5V. No i ona nas tutaj przywitała nas. Ja nie chcę karty teraz wsadzać. No to muszę wsadzić kartę. Dobra, zaraz przyjdę. Dobra, byłem w samochodzie po kamerę, po kartę. Dobra, spróbujemy. Lane departure. Wow, ona ma takie jakieś niby funkcje, jak samochód ma asystentów. Forward collision warning. Vehicle ahead motion detected. No to voice. Ej, mamy tą kamerkę. Tą. Ona jest generalnie bardzo denerwująca. Tam ma niby jakieś asystenty inteligentne, które informują na przykład o zjeździe albo o bliskości zjazdu ze swojego pasa ruchu. I ona mówi cały czas, że jestem za blisko samochodu, że jestem za blisko pasa. Lane departure alert. I generalnie muszę powiedzieć, że to jest strasznie gówniane i ja to będę wyłączał. Ja mam w samochodzie wbudowany fabryczny asystent pasa. Ja mam ten asystent przeciwzderzeniowy, więc na pewno w takiej kamerze to będę wyłączał. Tym bardziej, że zbliżasz się do pasa swojego, inaczej do linii swojego pasa, a on krzyczy cały czas, że jest za blisko. Ja nie wiem, jak to trzeba idealnie równo jechać, żeby to nie krzyczało. Ale najbardziej denerwujące jest, jak się jedzie za kimś i to jest cały czas co chwilę. Masakra. Dobra, niech się jedzie. No dobra, testujemy. Tu stoi samochód. Szymon będzie pilotował drona. Tu jest dron.
Także zaraz się zamienimy sprzętem. Ja tylko go wezmę, wprowadzę w ruch i już. Jest, mamy go. Teraz musimy sobie ustawić na samochód. Jest powiedzmy na tej wysokości. Cyk, focus, track enabled. Active track. I nagrywamy. Nagrywamy teraz drona. Tak to wygląda z drona. Zobaczymy, jak to się będzie zachowywać, jak będziemy jechać. Oczywiście to jest nagrywane. Zobaczymy, że da się go obniżyć. Nie da się go obniżyć. Więc będzie to tak jak jest. Na nic. Szymon trzyma. Szymon trzyma. A my idziemy do samochodu i będziemy jechać. A nasz dronik jest tam. Na wysokości. Kontrola od nagrywania ekranu. No dobra, spoko, przesunąłem sobie kontrolę od ekranu. Bierzemy POI, żeby się kręcił. Da się go trochę obniżyć. Minimum fry, dobra, ekran continue, dobra, spoko. Mamy tak. Dobra. Obrócimy się tu. Obrócimy się tu. Nagrywa się, nagrywa. Git. Mamy go? Mamy. On nas? Tak? Jeszcze. Jeszcze tak. Tutaj sobie obrócimy. Battery level low. Aircraft will return to the home sequence. On nas ma? Ma. Jest. 6. To trzeba będzie zmienić w ustawieniach minimalną wysokość lotu, dlatego że generalnie on może lecieć niżej, tylko w tej chwili ma dla bezpieczeństwa ustawioną minimalną wysokość lotu, nie wiem, na wysokości chyba 5 metrów czy 8 metrów i on niżej nie zejdzie. Spróbujemy niżej zejść. Da się niżej zejść? Nie schodzi niżej? No właśnie chodzi, bo to było, no teraz jest 11 metrów, co jest mierą. No to w ustawieniach, jak to zmienimy innym razem, to będziemy mieli. W każdym razie, no, tak to mniej więcej wygląda. Da się oczywiście to zrobić w taki sposób, że on będzie śledził nas i jechał cały czas bokiem do nas. To? To? No i
No i będzie wtedy trochę lepiej. No i spoko. Polataliśmy trochę. Mam nadzieję, że się podobało. Jestem ciekaw. Proszę jakiś komentarz. Natomiast składamy tu już drona. Tu już powyłączałem mikrofon. Zaraz odkładam. Czas to odpinać, bo ludzie myślą, że ja tu jestem i ich puszczam. A ja tutaj nikogo nie puszczam wcale. Spoko. Kubraczek ubrany. To wyłączone. Też zaraz tam będziemy chować. Kontroler do dziury. No i tyle. Zaraz idziemy montować film. Dajcie znać, czy to się podobało, cokolwiek, czy jak, co powinienem zrobić. Dzięki. Na razie.